Fanem Batmana jestem od dzieciaka. Kolekcjonowałem z lubością komiksy Temsemik, oglądałem filmy, bajki, czytałem nawet książki. Batman to dziś dla mnie potężna nostalgia i wciąż jeden z ulubionych bohaterów. Jeśli chodzi o gry, bywało różnie. Były tytuły niezłe, ale nigdy nie powstało nic wybitnego, aż do 2009 roku. Jednak tym razem twórcy musieli wyjść krok naprzód, aby nie powielać komiksowych klisz. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energich-Micielski, a to recenzja spóźniona o lata gry Batman Arkham Asylum z dylogii Return to Arkham w wersji na PlayStation 4. Zapraszam. Arkham Asylum kończyłem 3 razy, na Xboxie 360, PC-cie i PlayStation 3, jednak ominęła mnie, choć kupiłem na premierę, wznowiona dylogia Return to Arkham na PlayStation 4, gdzie grę przeniesiono na nową wersję Unreal'a i dodano kilka usprawnień. Niezależnie w którą wersję zagracie, Rocksteady zrobiło kawał dobrej roboty i bez dwóch zdań od Rocksteady to najlepsze gry o uszatym bohaterze i nie myślę tutaj o innym uszatym lumpie. Batman kolejny raz schwytał Jokera, przewozi go do Arkham, który jak się okazuje chwilę później staje pod rządami obłąkanego klauna. Batman osaczony przez pacjentów Arkham wspomaganych superzłoczyńcami rusza do nierównej walki. Będzie to jedna z najdłuższych nocy w jego życiu. Fabularnie Arkham Asylum jest niezłe. Twórcy bardzo sprawnie zmontowali całą historię tak, aby nie odstawała od mitologii Batmana, ale oferowała coś nowego i świeżego. Historia może nie jest zbytnio złożona, choć będzie rozbudowywana w 2 kolejnych częściach, także twórcy, jak podejrzewam, mieli w głowach od razu trylogię. Podstawą historii był komiks Arkham Asylum The Serious House on Serious Earth. Twórcy zadbali o to, abyśmy obok Batmana spotkali znanych złoczyńców lub jakieś pamiątki po nich. Całość to taka laurka dla uniwersum Batmana i widać to niemal na każdym kroku. Batman zostaje w Arkham. Przed nami szereg misji głównych i 240 znajdziek przygotowanych przez dewelopera. Można powiedzieć, że nie będziemy się zbytnio nudzić, choć gra jest raczej tytułem zręcznościowym. Nie ma tutaj używania przedmiotów. Bardziej to liniowy tytuł w stylu delikatnej Metroidvanii. Choć tutaj gra kieruje nas w zasadzie po sznurku, ale po uzyskaniu odpowiednich narzędzi możemy wrócić do poprzednich obszarów, aby pozbierać znajdźki, które wcześniej były niedostępne. Rocksteady jednak wykonało ciekawy krok. Zamiast powielać znane wizerunki postaci z komiksów czy filmów, zaprojektowano swoje, bardzo często o wiele lepsze niż komiksowe pierwowzory. Niektóre z nich całkowicie różnią się od tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni, na przykład taki strach na wróble jest teraz zupełnie inną postacią, ale ten motyw był bardzo dobrym pomysłem, po części dlatego, że gra pozostając wierna komiksowym założeniom, odcina się od niego oprawą, tworząc własne uniwersum. To jeden z najważniejszych plusów Batmana od Rocksteady. Oryginalność. Batman ma oczywiście przy sobie swoje gadżety, a w zasadzie będzie je miał wraz z progresem fabuły. Początkowo mamy jedynie wyciągarkę i batarangi, z czasem dojdzie wybuchający żel niszczący ściany, specjalna łapa, którą utworzymy niedostępne kraty, linka, dzięki której przedostaniemy się do trudno dostępnych obszarów, czy dekoder, który otworzy zablokowane szyfrem bariery. No ogólnie gadżety są podzielone na te, których otrzymanie jest powiązane z fabułą, jak i na takie, które będziemy mogli opcjonalnie odblokować. Choć niektóre dziś wydawały mi się zbędne i nie używałem ich ani razu. Ważnym elementem Batmanowego akcesorium jest Detective Mode, który pozwoli odszukać ślady, np. alkoholu w powietrzu czy odcisków palców, ale pozwoli też uruchomić tryb X-Ray, gdzie widać wszystkich przeciwników, jak i elementy, z którymi można wejść w interakcję. Ten motyw, choć jest bardzo fajnie pomyślany, sprawia, że większość gry oglądamy właśnie przez X-Raya, zamiast cieszyć oczy świetnie przygotowanymi lokacjami. W 2009 roku, gdy grałem pierwszy raz, miałem bardzo podobne odczucie. Tym razem nie jest inaczej. X-Ray jest tak przydatny, że trzeba go używać, przez co tracimy sporo z fajnego klimatu miejscówek przygotowanych przez dewelopera. Walka, choć nie jest tak częsta jak w kolejnych częściach, jest podzielona na 2 rodzaje. Albo walczymy po cichu, zazwyczaj jeśli przeciwnicy posiadają broń palną, albo walczymy wręcz. Zacznijmy od tej drugiej, bo tutaj Rocksteady wykonało genialną
pracę. Walka jest dość prosta w założeniach. Mamy przycisk odpowiadający za atak i mamy przycisk odpowiadający za kontrę, plus opcjonalnie przycisk odpowiadający za oszołomienie peleryną czy skoki. Później dojdą kombinacje i możliwość używania gadżetów. Niemniej, podstawa to atak i kontra. Gra szybko nas wyleczy z bezsensownego maszowania przycisków. Tutaj każdy cios musi być przemyślany. Przeciwnicy, którzy chcą dać Batmanowi klapsa w dziąsło, są oznaczeni specjalnymi piorunami nad głową. Oznacza to, że trzeba zastosować kontrę. Jednakże, jeśli zamiast tego wyprowadzimy atak, możliwe, że nie zdążymy, przeciwnik strzeli nam w japę i tracimy licznik combo. Walka toczy się w 360 stopniach, a Batman będzie potrafił pokonać naprawdę zdumiewające odległości, aby uderzyć jakiegoś bandziora z liścia. Więc każda walka to balet, który wygląda po prostu rewelacyjnie. Dodatkowo im wyższy licznik combo, tym walka jest szybsza i szybciej trzeba reagować. Dodatkowo dochodzą bardzo ciekawe założenia. Początkowo co 8 ciosów Batman może wykonać takedown, czyli pokonanie jednego przeciwnika od razu na amen. Te momenty są bardzo ważne, bo podczas animacji mamy sekundę spokoju, bo nikt nas wtedy nie zaatakuje i jest to moment, aby rozejrzeć się wokoło i zaplanować dalsze kroki. Z czasem pojawią się bardziej wymagający wrogowie. Tych z nożami trzeba najpierw oszołomić kapotą, by wyprowadzić combo, a tych z elektrycznymi pałami trzeba przeskoczyć i zaatakować od tyłu. Dodatkowo dojdzie jeszcze normalny takedown na leżących i oszołomionych przeciwnikach, ale tutaj animacja nas nie ratuje. Przeciwnik może nas zaatakować. No i dojdzie jeszcze używanie przedmiotów, batrangów, linki itd. Mało tego, czasami przeciwnicy spróbują dostać się do szafek z bronią palną, co jeszcze bardziej utrudnia sprawę. System walki to złoto, choć mam wrażenie, że w Arkham Asylum nie jest on tak dopracowany jak w kolejnych częściach. Atakującym przeciwnikom w mojej opinii zbyt późno pojawia się znacznik ataku, co niestety powoduje, że combo zostanie przerwane, a nie można czekać na rozwój wypadków, bo spóźnienie się o ułamek sekundy z jakąkolwiek reakcją również resetuje licznik combo. Dlatego mam wrażenie, że w tej części walka jest najtrudniejsza z całej trylogii, ale to moje subiektywne zdanie. Walka po cichu jest bardziej statyczna. Można używać gargulców, aby mieć ogląd z góry, zachodzić przeciwników od tyłu i ich niezauważenie eliminować, albo skoczyć na nich z góry automatycznie atakując, co niestety zaalarmuje innych. Tutaj świetnym pomysłem jest invert takedown, który odblokujemy dopiero później w grze, a który pozwoli eliminować przeciwnika z góry i powiesić go na gargulcu. Walki po cichu wymagają od nas uwagi, bo przeciwnicy posiadają broń palną, a gdy są już zaalarmowani, chodzą dwójkami nawzajem się osłaniając. Tutaj przydadzą się batrangi zwabiające dźwiękiem, zastawianie pułapek, np. wysadzenie ściany obok przeciwnika czy sufitu nad nim. System jest naprawdę niezły, choć szybko wychodzi na to, że jeśli przeciwnik jest tylko jedną kondygnację nad nami, to w zasadzie jesteśmy niewidzialni. Widzą tylko na własnym poziomie, ale i tak zabawa w kotka i myszkę jest przednia, choć mam wrażenie, że dzięki systemowi X-Ray mamy nad nimi sporą przewagę. Batman stoi znajdźkami. Rocksteady przygotowało dla nas aż 240 poukrywanych sekretów. Mogą to być zagadki Riddlera czy fragmenty historii Arkham. Jednak zbieractwo w Batmanie to sama przyjemność, bo na każdą niemal znajdźkę trzeba będzie zapracować. Owszem, część z nich znajdziemy na ziemi, ale do niektórych trzeba będzie się dostać przy użyciu odpowiednich narzędzi. Fajnym pomysłem są pytajniki Riddlera, które trzeba sfotografować poprzez odpowiednie ustawienie perspektywy, albo enigmatyczne zagadki, w których trzeba będzie zrobić fotografię jakiegoś obiektu. Choć to fajne pomysły, te raczej trudności nie robią. W mig odnajdujemy obiekt, który jest unikalny na mapie i cykamy fotkę. Ale to tutaj dzięki odnajdywaniu charakterystycznych elementów przeciwników Batmana odblokujemy ich bio. Bo niestety, ale nie wszyscy odhaczą się w Arkham Asylum, ale to nic straconego. Ci, którzy się nie pojawią tutaj, pojawią się w kolejnych częściach. Bardzo fajnym pomysłem jest to, że z czasem znajdujemy mapę znajdziek, ale nie pokazuje ona nam konkretnie, gdzie one się znajdują, ale mniej więcej obszar, na którym trzeba szukać. I nie raz, i nie dwa, mając nawet mapę, będziecie się zastanawiali, gdzie to cholerne trofeum Riddlera jest. Do tego znajdziemy jeszcze
jeszcze taśmy z przesłuchań pacjentów Arkham, szczęki Jokera, które trzeba zniszczyć. No jest tego naprawdę dużo i ja, który już wyleczyłem się z kompulsywnego zbierania znajdziek, znowu wpadłem w sidła zbieractwa i kolejny raz, choć obiecywałem sobie, że tego nie zrobię, zebrałem wszystko, co było w grze. Za walki czy cokolwiek zbierzemy w grze, dostaniemy punkty doświadczenia. Te przełożą się na odblokowywanie kolejnych sprzętów, jak i ulepszeń do nich, a także na przykład zwiększenie wytrzymałości Batmana i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to skomplikowane drzewko, to po prostu kilka okienek, które możemy odblokowywać. Część z nich jest przydatna, część nie bardzo, jednak jeśli uprzesz się na znalezienie wszystkich znajdziek, pod koniec gry będziesz posiadał wszystkie umiejętności i gadżety przygotowane przez Rocksteady. Obok głównej historii mamy też dostęp do wyzwań. W 2009 roku platynowałem Batmana na PlayStation 3 i te wyzwania powodowały, że miejscami rzucałem padem. Niektóre uda się przejść przy pierwszym podejściu, ale niektóre to droga przez mękę. Niemniej, wyzwania wymagają od nas przede wszystkim zrozumienia zasad walki i perfekcyjnego planowania. Inaczej czeka nas wiadro irytacji wylewane ciągle na łeb. Jeśli chodzi o oprawę, cóż, powiem tak, jest moc. Owszem, wersja Return to Arkham jest o wiele lepsza graficznie, ale pamiętam, że gdy odpaliłem pierwszy raz Batmana na Xboxie 360, trudno mi było uwierzyć w taką jakość oprawy na konsoli. Ale Rocksteady to widocznie mistrzowie w swoim fachu. Gra kładła nacisk na bardzo dobre tekstury i oświetlenie, co już podbijało jakość oprawy pod sufit. Wersja na PlayStation 4 ma kilka różnic. Ogólny feeling lokacji jest trochę inny, bardziej idzie w kolory zielono-brązowe niż jak wcześniej w niebieskie. Usprawniono klatkarz, choć Arkham Asylum wciąż działa jedynie w 30 ramkach, miałem wrażenie, że bardziej stabilnie. Podbito rozdzielczość, co jest oczywiste, dorzucono kilka mniej znaczących detali, np. to, że w lokacjach otwartych pada deszcz, co fajnie jest pokazane na stroju Batmana. Pomimo lat oprawa nadal potrafi zrobić wrażenie. Wszystko jest brudne, ciężkie, mroczne i przede wszystkim niesamowicie klimatyczne. Widać od razu, że materiał źródłowy był bardzo dobrej jakości, Rocksteady tylko poprawiło kilka elementów, na które tym razem pozwalała moc konsoli PlayStation 4. Warto wspomnieć o ścieżce dialogowej. Mamy tutaj przede wszystkim nieżyjącego już Kevina Conroya, który wzorowo wcielił się w głos Batmana i ciężko sobie wyobrazić tego bohatera z innym wokalem. Drugim, nie mniej ważnym wokalem jest głos samego Jokera, w którego również nie gorzej wcielił się sam Mark Hamill. Dwa najważniejsze wokale w grze zostały idealnie wpasowane i na pewno robią sporą część roboty, jeśli chodzi o zajebistość samej gry. Powrót kolejny raz do Arkham sprawił mi niemałą przyjemność. Widać, że znając kolejne dwie części gry, Arkham Asylum jest miejscami jeszcze nieoszlifowane i kilka elementów można by było poprawić, ale to drobnostki. Osoby, które nie sięgnęły po trylogię Arkham, nie będą miały takich problemów. Fajnie też widać, jak seria rozwija się z kolejnymi częściami, a twórcom nie brakuje pomysłów, jak uzupełniać i rozszerzać możliwości gameplayu. Arkham Asylum to nadal mocarna pozycja dla fanów Batmana, wręcz obowiązkowa. Nie ma tutaj jeszcze otwartego świata, więc całość wypada bardziej duszno, ale i przy tym bardziej klimatycznie. Rocksteady wskrzesiło growego Batmana i zawiesiło poprzeczkę tak wysoko, że innym bardzo trudno będzie do niej dotrzeć. Tak czy tak, dziś to absolutny klasyk, a pamiętna noc Batmana w Arkham Asylum na pewno pozostanie z wami na długo. Polecam. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.